Przedstawiamy Państwu nowy film instruktażowy wykrawarki hydraulicznej MX700 firmy Nargesa. Maszyna zasługuje na szczególną uwagę dzięki swojej solidności i uniwersalności. Urządzenie może wykonywać różnorodne zadania, takie jak wykrawanie w blachach, płaskownikach, profilach, kątownikach, ceownikach, teownikach i dwuteownikach. Może również giąć, ciąć, przetłaczać, wyginać i okrawać rury. Można ją także dostosować do każdego rodzaju przyrządów lub tłoczników, włącznie z przyrządami wyprodukowanymi przez klienta. Dzięki uniwersalności i łatwości obsługi znajdzie zastosowanie w każdej firmie zajmującej się obróbką stali. Aby rozpocząć wykrawanie otworów w blasze, najpierw umieszczamy matrycę w gnieździe dolnej podstawy i dokręcamy śrubę dociskową kluczem. Następnie umieszczamy stempel we właściwej nakrętce i mocno dokręcamy do tłoczyska. W celu wycentrowania stempla względem otworów matrycy należy opuścić tłok w trybie manualnym, najpierw unosząc jego podstawę, aż do momentu wejścia stempla do otworu matrycy. W następnej kolejności należy wycentrować podstawę wobec stempla i dokręcić solidnie śrubami do stołu. Opuszczamy stempel w trybie manualnym do momentu, aż krawędź stempla zejdzie około 2 mm poniżej krawędzi matrycy. W tej pozycji ustawiamy dolny wyłącznik krańcowy, definiując tym samym maksymalne wysunięcie tłoczyska. Bardzo ważnym jest, aby nie opuszczać stempla poniżej wspomnianego punktu. Ustawiamy zderzaki w wymaganej pozycji. Istotne jest smarowanie stempla i matrycy co mniej więcej 200 cykli, gdyż gwarantuje to zmniejszenie zużycia narzędzi. Średnica stempla zawsze musi być większa od grubości blachy, w której wykrawamy. Niestosowanie się do tej zasady jest główną przyczyną pęknięć stempli. W zależności od wymiarów stempla używamy właściwej podkładki do osłony ściągającej, aby zagwarantować odpowiednie zrywanie materiału i uniknąć możliwych deformacji detalu. Wyłącznik krańcowy górny ustawiamy w punkcie, w którym skrawająca krawędź stempla schowa się powyżej dolnej płytki osłony zrywającej. Oprzyrządowanie do wykrawania otworów w kątownikach pozwala na maksymalne dosunięcie do ścianki kątownika lub innego profilu. Matryca do wycinania rogów pozwala na wykonywanie wycięć pod kątem 90 stopni w blachach i profilach o różnych długościach. Regulując wycięcie za pomocą bocznych zderzaków, możemy wykonywać wycięcia w bokach o długości do 150 mm.
Oprzyrządowanie do gięcia profili o maksymalnej długości do 170 mm posiada matrycę z dwoma rowkami. Jeden o szerokości 56 mm, który pozwala giąć grubą blachę od 6 do 15 mm oraz drugi rowek o szerokości 26 mm do gięcia blach o grubości od 0,5 do 5 mm. Kąt gięcia reguluje się za pomocą odpowiedniej pozycji wyłączników krańcowych. Oprzyrządowanie do gięcia profili o maksymalnej długości do 300 mm posiada matrycę dolną z regulowanym rozstawem, co pozwala na gięcie blach od 0,5 do 20 mm grubości. Klocki matrycy posiadają zaokrąglone krawędzie z różnymi promieniami, większym dla grubszych blach i mniejszym dla blach cieńszych. Rozstaw klocków matrycy zależy od grubości giętej blachy. Okrawanie końcówek rur jest procesem złożonym i czasochłonnym. Dzięki wykrojnikom tego typu możemy pozwolić sobie na szybsze przygotowanie rury do spawania. Przyrząd do cięcia pionowego pozwala na cięcie blach i płaskowników od 0,5 do 20 mm i szerokości maksymalnej materiału do 200 mm. Aby zapewnić prawidłowe cięcie i działanie przyrządu, bardzo ważna jest odpowiednia regulacja dwóch śrub dociskowych i dokręcenie nakrętki kontrującej. Montujemy stempel do wykrawania kratek wentylacyjnych z klinem. Zbliżamy stempel bez dotknięcia do matrycy, centrujemy i dociskamy do matrycy.
Za pomocą tego przyrządu możemy wykonać wymaganą ilość wycięć w zależności od wielkości wykonywanego otworu wentylacyjnego. Aby wykonać groty z rur, ustawiamy wyłącznik krańcowy górny na pozycję odpowiednią dla wymiaru rury. Opuszczamy matrycę bez całkowitego dociśnięcia, pamiętając o pozostawieniu miejsca na spłaszczenie rury. Bardzo ważne jest ustawienie pozycji dwóch bocznych prowadników rury tak, by cała rura była wycentrowana w osi względem stempla i matrycy. Po wykonaniu tych czynności przyrząd jest przygotowany do pracy. Narzędzie do cięcia prętów może ciąć pręty ze stali czarnej, nierdzewnej i zbrojeniowej o wymiarach do 35 mm średnicy. Matryca do spłaszczania rur do słupków działa w dwóch odrębnych cyklach. Pierwszy to cięcie i spłaszczanie, drugi to wykonanie otworu w zależności od wybranego wymiaru stempla. Za pomocą przyrządu do cięcia kątowników możemy wykonać szybkie i dokładne cięcie pod kątem 90 stopni. Dwie dodatkowe prowadnice po prawej i lewej stronie narzędzia pozwalają na wprowadzenie kątownika do cięcia pod nachyleniem 45 stopni. Wykonujemy wszelkie rodzaje zestawów do cięcia płaskowników do różnych grubości i szerokości materiału z otworami oraz bez otworów. Cięcie i wykrawanie otworów odbywa się w jednym cyklu. Stempel odcina początek jednego detalu i koniec drugiego, co pozwala na wykonywanie elementów o różnych długościach. Na prasie MX700 można zamontować różnego rodzaju stemple do wykrawania otworów
o różnych kształtach, takich jak groty z blachy, które znajdują zastosowanie w wykonywaniu ogrodzeń. Posiadamy również zestawy wykrojników do zaokrąglania rogów blach o różnych promieniach. Solidna, mocna, łatwa w obsłudze, uniwersalna i szybka w przygotowaniu do pracy. Z wycięciem gardła 350 mm, skokiem tłoka 160 mm, dużym stołem o wymiarach 600 na 350 mm i z otworem centralnym do odprowadzania odpadów to atuty, które powodują, że uniwersalna wykrawarka MX700 jest jedną z najlepszych maszyn tego typu dostępnych na rynku. Ustawiamy pozycję górną wyłącznika krańcowego w wybranym punkcie. Przełączamy na tryb automatyczny. Tłok podnosi się do punktu górnego. Ustawiamy pozycję dolnego wyłącznika krańcowego i wykonujemy cykl. Licznik wykonanych cykli. W trybie manualnym tłok tylko się opuszcza, nie podnosi się po zwolnieniu pedału nożnego. Ten tryb jest używany do montażu i kalibracji narzędzi. W trybie automatycznym tłok się opuszcza po naciśnięciu pedału nożnego i podnosi automatycznie po jego zwolnieniu. Osłona bezpieczeństwa, czerwona kontrolka świetlna oznajmia nam, że możemy pracować z podniesioną osłoną. Jeżeli włączymy zabezpieczenie, lampka zgaśnie i możemy pracować tylko z opuszczoną osłoną bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych atutów maszyny MX700 jest możliwość adaptacji dowolnych przyrządów, wykrojników, tłoczników w bardzo szybki i prosty sposób. Za pomocą nakrętki hakowej i odpowiedniego mocowania do stołu dolnego możemy szybko dostosować dowolne narzędzie. W dalszej części zaprezentujemy przykłady przyrządów wykonanych dla naszych klientów, wśród których są zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje takie jak Ford czy Nissan.
Dziękujemy za uwagę w imieniu producenta wykrawarki MX700 firmy Nargesa.